Szanowni Państwo, w tym materiale prezentacja i test 12V wiertarko-wkrętarki z udarem Bosch GSB 12V30. Zapraszam na film. Bosch GSB 12V30 to jedna z najmniejszych wiertarko-wkrętarek wyposażonych w udar. Należy jednak pamiętać, że jest to udar elektromechaniczny, a nie pneumatyczny, przez co jego efektywność jest znacznie mniejsza i uzależniona od operatora. Przyjrzyjmy się jej jednak bliżej. Wyposażona jest w bezszczotkowy silnik i dwa biegi, przełączane tradycyjnie suwakiem na górze. Osiąga maksymalny moment 30 Nm oraz szybkość obrotową 420 obrotów na minutę na biegu pierwszym i 1600 obrotów na minutę na biegu drugim. Z przodu znajdujemy dwa pierścienie, jeden odpowiedzialny za wybór jednego z trzech trybów: wkręcanie, wiercenie i wiercenie z udarem. Drugi pierścień odpowiedzialny jest za ustawienie sprzęgła, gdy na pierwszym pierścieniu wybraliśmy wkręcanie. Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski z plastikowym wierzchem pozwala na mocowanie sprzętu o maksymalnej średnicy do 10 mm. Urządzenie generuje do 24 000 uderzeń na minutę, jednak należy pamiętać, że jest to udar elektromechaniczny. Między uchwytem wiertarskim a pierścieniem nastawy sprzęgła widzimy przerwę, która pozwala cofać się uchwytowi wiertarskiemu w trakcie działania udaru. Pod uchwytem umiejscowione jest oświetlenie miejsca roboczego. Wykorzystana dioda jest dosyć mocna i momentami świeci tak, że może utrudniać właściwe odczytanie poziomu naładowania akumulatora. Warto zauważyć, że nie wyłącza się ona zaraz po opuszczeniu spustu, a jeszcze przez kilka sekund pozostaje zaświecona. Po jednej stronie mamy nad spustem 3-diodowy wskaźnik naładowania akumulatora, który świeci się przez moment po uruchomieniu narzędzia. Tuż obok znajduje się przełącznik kierunku obrotów, a poniżej spust, który uruchamia wiertarko-wkrętarkę i pozwala na regulację jej obrotów. Korpus ma długość około 170 mm, szerokość 50 mm, a wysokość z baterią wynosi około 170 mm. Urządzenie jest bardzo lekkie. Sam korpus waży 820 gram. Z baterią 2Ah ciężar rośnie do niewiele ponad kilograma, a z największymi bateriami 4,6 Ah nie przekracza 1,2 kg. Porównajmy to narzędzie z inną wiertarko-wkrętarką Boscha GSR 12V35 FlexiClick, którą jakiś czas temu można było obejrzeć na moim kanale. Charakterystyczną cechą tego drugiego modelu jest możliwość zakładania różnych adapterów ułatwiających pracę, szczególnie w trudno dostępnych miejscach. Narzędzie to jednak pozbawione jest udaru elektromechanicznego. Jest to też zauważalne w budowie korpusu, który w przypadku wspomnianego modelu GSR, nawet wyposażonego w uchwyt wiertarski, jest o około 1 cm krótszy. Posiada też tylko jeden pierścień do ustawiania trybu pracy i jednocześnie do ograniczenia momentu obrotowego. Reszta budowy jest praktycznie identyczna. Szkoda, że w modelu GSB nie zastosowano przykręcanych uchwytów na bity, wymienialnych z blaszanym zaczepem, znanych z modeli GSR 12V35. Natomiast olbrzymią przewagą modelu GSR 12V35FC są wymienne adaptery. Demontaż uchwytu wiertarskiego pozwala znacznie zmniejszyć wymiary wkrętarki, choć wówczas mamy do dyspozycji tylko uchwyt sześciokątny do mocowania osprzętu. Pod względem parametrów technicznych różnice zostały przedstawione w tabeli widocznej na ekranie. Przejdźmy zatem do sprawdzenia narzędzia w praktyce. Plan testów jest identyczny jak w przypadku pozostałych wkrętarek sprawdzanych na moim kanale. 5 testów wkręcania w 4 kantówki sosnowe o grubości 70 mm ułożone jedną na drugą oraz 3 testy wiercenia w kantówkę sosnową o grubości 70 mm. Osprzęt ten sam co zwykle. Do wkrętów ciesielskich i mniejszych wkrętów do drewna stosuję osprzęt Parkside'a, do wkrętu 10x200 stosuję adapter Milwaukee i nasadkę Hikoki. Wiercić z kolei będę odpowiednio wiertłem krętym do drewna Universal o średnicy 8 mm, wiertłem łopatkowym Yato o średnicy 25 mm i wiertłem świdrowym Irwin Blue Groove o średnicy 32 mm. W testach użyto w pełni naładowanej 2Ah baterii.
Najmniejszy wkręt 5×70 bez problemów. Podobnie wkręt ciesielski 8×120. Nawet wkręt ciesielski 8×260 udało się wkręcić bez większych problemów. Wkręt do drewna 8×120 został wkręcony do końca. Wkręt do drewna 8×200, podobnie jak w poprzednich przypadkach, sprawił sporo problemów. Udało się go zagłębić na około 110 mm, po czym wiertarko-wkrętarka zatrzymała się, sygnalizując przeciążenie poprzez naprzemiennie migające diody. Jeśli chodzi o wiercenie, to otwór wykonywany wiertłem krętym nie stanowił problemu. Zdecydowanie dłużej trwało wywiercenie otworu o średnicy 25 mm. Jeśli wiertła nie cofnęło się w porę, pozbywając się wiórów z otworu, to wiertarko-wkrętarka się zatrzymywała. Wiertłem Irwin Blue Groove udało się wywiercić otwór o głębokości 27 mm. Wskaźnik stanu naładowania baterii pokazywał w tym momencie 2 z 3 kresek. Teraz akumulatory ponownie zostały naładowane do pełna. Czas na kilka dodatkowych testów, aby pokazać jeszcze lepiej możliwości narzędzi 12V. Na początek wkręt ciesielski 10×260, i nie udało się go w pełni wprowadzić w materiał. Zabrakło około 30 mm. Eksperyment powtarzam, ale z założonym akumulatorem 4Ah. Tym razem wkręt został w pełni wprowadzony w materiał. Czuć jednak było, że osiągnęliśmy granicę możliwości narzędzia. Twardsze drewno czy sęk na drodze wkręta i być może próba nie zakończyłaby się sukcesem. Druga seria dodatkowych testów dotyczy wkrętu do drewna 10×200. Tym razem spróbuję go wkręcić, uprzednio nawiercając otwór prowadzący przedłużonym wiertłem krętem o średnicy 8 mm. Pierwsza próba z zamocowaną 2Ah baterią. Wynik jest lepszy niż w przypadku bez otworu prowadzącego, bo udało się wkręcić aż na głębokość 145 mm. Powtarzając eksperyment dla 4Ah baterii, uzyskałem jeszcze lepszy wynik. Udało się wprowadzić wkręt na głębokość aż 170 mm. I na koniec małe przypomnienie, jak dawała sobie radę ta wiertarko-wkrętarka przy wierceniu z udarem w pustaku ceramicznym. Podsumowując, wyniki uzyskane prezentowanym narzędziem są porównywalne z tymi, które uzyskano dla ciut mocniejszego modelu flagowego GSR 12V35 FlexiClick. Narzędzie jest w stanie poradzić sobie z naprawdę trudnymi zadaniami, wkręcając nawet wkręty ciesielskie o rozmiarach 8×260, 10×220, czy w sprzyjających warunkach nawet 10×260. Wydaje mi się, że to zdecydowanie więcej niż można byłoby się spodziewać po 12V narzędziu. Wyposażona w udar elektromechaniczny, który jest w zupełności wystarczający, aby można było w nowym budownictwie, np. w domach budowanych z pustaków ceramicznych, wywiercić otwór pod przysłowiowy obrazek.
Zdecydowanie mogę polecić to narzędzie, a niektórzy amatorzy mogą teraz przemyśleć, czy na pewno potrzebują 18V narzędzi.